Zapraszam Was tutaj do Benidormu. Powiem Wam, że ciężko strasznie jedną ręką utrzymać to. Jedliśmy pajeje. Nastał kolejny dzień, dosyć pochmurny, deszczowy, dlatego powiem Wam, że jest zamknięty tor. Myślałem, że będzie można się tutaj przejechać na gokardach, ale widzę, że wszystko pozamykane, a tutaj dziewczyna z obsługi powiedziała, że na razie jest za mokro, żeby mogli wpuścić nas tutaj na te rajdówki, więc czekamy, może później przyjedziemy, będzie trochę lepsza, bardziej klarowna sytuacja, jeśli chodzi o pogodę i będzie można skorzystać tutaj z toru. Dzisiaj, tak jak widzicie, pogoda jest nie za ciekawa. Zaczęło wiać, padać, chociaż ciepło jest, bo jest 19 stopni. A ja wylądowałem w Kartaginie. Pierwszym punktem, który chcę odwiedzić, jest stary teatr rzymski. Gdzieś tutaj niedaleko, około 10 minut drogi od parkingu, ten teatr się znajduje i to chcę odwiedzić na początek, a potem zobaczymy dalej, bo Kartaginy też w planach nie miałem. Powiem Wam, że jeszcze tak dziwnego sposobu zwiedzania zamku to nie widziałem. Mamy tutaj takie przejścia. Widzicie, tu trzeba się nachylić. Prawie na czworaka przejść. Mamy jakieś wystawy, które generalnie tak naprawdę nie widać w ogóle, co tu się dzieje. Nie wolno zapalać flesza, nie wolno używać kamery. Powiem Wam, że nawet ciężko dostrzec, co na tej wystawie się dzieje, co ona przedstawia. Albo pokażę Wam kolejny punkt. Tutaj, zobaczcie, mamy podświetlone to, co powinno być. Znajdować się tutaj w tym miejscu. Natomiast jak... O, trochę tylko widać, ale to nawet lampy nie mogę za bardzo zapalić, bo to wszystko jest okamerowane. Ale też nie za bardzo widać gołym okiem, co my oglądamy. Możemy tylko uwierzyć na słowo, że jest to wszystko, co tutaj jest na tych zdjęciach. No trochę dziwnie to wygląda. Sam, powiem Wam, punkt widokowy, o Jezu, jak się uderzyłem. Sam punkt widokowy kosztuje bodajże 2 euro, wjechanie tutaj na górę. Natomiast zwiedzanie zamku dla dorosłej osoby to jest 4,50 i na razie tylko widzę tą jedną tutaj komnatę, którą możemy zwiedzić z tymi przejściami. I chyba nic więcej nie ma. Jeżeli coś będzie jeszcze więcej, to Wam za chwilę powiem, ale na tą chwilę to nie opłaca się Wam, powiem Wam, nie opłaca się kupować tutaj biletu do zwiedzania w środku tej wieży, tego zamku. Odwołuję w takim razie wszystkie złe słowa, które powiedziałem o zamku w Kartaginie. Jednak warto tu przyjść. Zobaczcie, znalazłem kolejne jakieś takie, że tak powiem, sekretne przejście. No i coś tutaj ciekawego można zobaczyć, powiem Wam. Fajnie to wygląda. Widzicie? Jak automaty w kasynie z daleka wyglądają. O, patrzcie, jak fajne.
Co tu jest? Jakieś stare pergaminy, stare księgi. To są jakieś takie księgi biskupów. Tu jakieś ozdobne naczynie z tamtych czasów, ale jakie fajne. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Pergamin. Pamięta pewnie jedną z historii. O. Tutaj, jeżeli chcesz sobie podszlifować hiszpański, zawsze możesz tutaj z ekranu, ze ściany paru informacji dowiedzieć się po hiszpańsku. Natomiast ja jestem na bardzo, bardzo początkowym tym hiszpańskim, więc to nie jest mój poziom, żeby wyłapać jakieś informacje, które chce nam tutaj kobieta z ekranu przekazać. O, tak to wygląda. Tu można sobie zatrzymać, coś więcej poczytać o tym. Widzicie? O, tu jaki kufer fajny. Od razu mi się gdzieś z jakimś kojarzy wyprawami, wiecie, statkami i odkrywaniem świata, odkrywaniem nowych lądów. O, następna jakaś historia. To związana z Kartaginą. Kurczę, szkoda, że tak mało, powiem wam. Mam nadzieję, że to nie jest jeszcze wyjście, że coś jeszcze więcej zobaczymy. O, jaka zbroja w jakim dobrym stanie. Tu mamy wszystkie części tej zbroi. O, widzicie? No i tradycyjnie w każdym takim turystycznym miejscu na końcu znajduje się sklepik z upominkami, sklepik z różnymi gadżetami związanymi z zamkiem, no i z historią tej okolicy, a dokładnie Kartageny. Thank you, bye. Gracias. Bye, bye. A na dole co mamy? Siłownię na zamku, proszę bardzo. Już nie powiesz, że nie ćwiczyłeś, bo musiałeś zwiedzać. Schodami w górę i w dół, bo ciężko znaleźć te wejście tutaj do środka, do Teatru Rzymskiego. Może te drzwi prowadzą w to miejsce. Możliwości, ale teraz wieczorem nadarzyła się okazja. Lecimy z córką na wyścig. Zaraz zobaczycie, jak się ścigamy. Mam nadzieję, że córka da mi trochę fory, bo pierwszy raz jestem na go-kartach
więc różnie może się skończyć. O, piranka mi kurde wyszła. No bardzo ciężko strasznie jedną ręką utrzymać to. Zaliczony. Teraz przemieściłem się do centrum Guadalajara. Czekajcie, zejdę, bo samochód jedzie. Co, niektóre restauracje są otwarte, ale chyba większość jest takich pustych albo zamkniętych, bo to, nie wiem, albo to jeszcze jest ten nie czas, a może to jest zima. Nie ma tak dużo ludzi, wiadomo. Morze dosyć mocno wzburzone, ale dużo chyba ciekawsza i fajniejsza plaża, przynajmniej moim zdaniem większa, to na pewno. I mniej taka jak ta przereklamowana plaża w Torrevieja, w której byłem, bo tam mi się nie podobało, powiem wam, że tak trochę sztywno. Tu jest tak bardziej lokalnie, naturalnie i jutro może zobaczę w dzień, jak to wygląda tutaj ta miejscówka. Wieczorem mi się tutaj generalnie bardzo podoba. Jest tak super lokalnie, fajnie miejscówki. Tutaj zobaczcie, jak ktoś mieszka albo wynajmuje, to ma zajebisty widok tutaj na morze. Wracając do toru gokardowego, chwilę z Turką pojeździłem, było super, a jeszcze na pewno nie raz tam wstąpimy i zobaczymy, kto tym razem wygra wyścig. Powiem wam, że ogromna tutaj ta aleja spacerowa wzdłuż morza jest w tym miasteczku. W zimę taki klimat troszkę lekko jest depresyjny, bo jest wszystko prawie pozamykane, mało ludzi, ale morze jest, piasek jest, czyli prawie jak na wakacjach. O, jedzonko, jakie tutaj są ceny, zaraz wam pokażę. O, powiem wam, że całkiem niezłe. Chicken paella za 10 euro. Kurczaczki. Jakieś mięso, pewnie jakaś wieprzowina. Pizzę. Dla każdego coś miłego. Oj, muszę, powiem wam, że zmienić rękę, bo chwilę pojeździłem na tych gokardach. W sumie to pierwszy raz jeździłem. Nigdy wcześniej nie jeździłem na gokardach. Nie wiedziałem, że to aż tak bardzo ręce bolą od tego kierowania, no bo jednak bardzo ciężko ta kierownica chodzi. Tu wspomagania nie ma, no i trzeba się trochę nakręcić, ale naprawdę dzięki córce, że mnie tutaj namówiła, spróbowałem się przejechać i było naprawdę super. Adrenalina jest niesamowita. No myślę, że jeszcze jak szwagier przyjedzie jutro, to jeszcze na pewno raz czy dwa przejdziemy się na gokardy. Powiem wam, jak to cenowo wychodzi. Cenowo wychodzi jeden taki przejazd, to jest około 10 minut. To wychodzi dla dziecka, wychodzi, czekajcie, ile to było? 14 euro, a dorosły mniej więcej tam 22 euro za przejazd. Ale mówię, no taka adrenalina jak, no praktycznie jak na skuterze wodnym. Takie prędkości możesz rozwijać na torze. Do tego jest, wiecie, te kręte trasy, to dodatkowa adrenalina, przyspieszasz, hamujesz, rzuca się na boki, na lewo, na prawo i jest naprawdę fajnie. Witam się z wami kolejnego dnia. Dzisiaj znowu wiecznie. Odwiedziłem dzisiaj mojego największego fana. Dzień dobry. Pana szwagra. Szwagier na miejscu. Przyjechaliśmy odwiedzić tutaj Villa Jose, tą miejscowość, no ale tradycyjnie tak wieje, widzicie po palmach, że nic nie zdążę
nagrać dronem pewnie. Pokręcę się tutaj chwilę, bardzo fajna miejscowość, podobna do, to znaczy te budynki tak fajnie kolorowo są pomalowane i przypominają mi to miejsce w Portugalii, które odwiedziłem, tą lagunę Aveiro. Też tak mniej więcej w takim stylu było, natomiast tam było bardziej tak fancy, bardziej tak na bogato, a tu jest tak jak kiedyś zostało pomalowane, tak to stoi do dzisiaj. Ale bardzo fajne miejsce, długa tutaj aleja spacerowa, fajna plaża, szeroka, dosyć śmiesznie zrobione te palmy, jak widzicie tutaj z tyłu, kilka palem stoi, taki tworzy mini lasek, o tak jak tutaj, a reszta dookoła piach. I tak co kawałek, tam z tyłu też są kolejne takie mini palmowe lasy, ale to bardzo fajnie wygląda. Pierwszy raz widzę takie rozłożenie palem jak tutaj. Zobaczcie, jak przepięknie wyglądają te budynki. Każdy ma inny kolor, a tych budynków jest chyba ze 100 tutaj. Takie małe dziedzińce przed domami. No jak wyjdziesz z domu, to tylko rzut beretem i jesteś na przepięknej plaży. Naprawdę przepiękna plaża jest. W tej miejscowości z takich ciekawych rzeczy to jest do odwiedzenia fabryka czekolady, gdzie bezpłatnie możesz dostać się tutaj na linię produkcyjną i zobaczyć, jak jest wytwarzana prawdziwa czekolada. No to też jest całkiem fajna atrakcja, natomiast jak jechałem tutaj w tą stronę, to była dosyć duża kolejka. Teraz będę wracał, jak się zmniejszyła, albo jak nie będzie kolejki, to na pewno wstąpię i nagram coś tutaj z wnętrza tego budynku. A docelowo zmierzam do Benidormu. Tam jest parę fajnych miejsc, parę fajnych plaż, które chcę odwiedzić. W okolicach Benidormu też jest fajna winiarnia, którą chcę odwiedzić. Jeżeli będzie taka możliwość, to chcę skorzystać z tej opcji, bo można tutaj z przewodnikiem zwiedzić całą winiarnię, zobaczyć, gdzie dobre wina leżakują i jak ten cały etap produkcji także i tutaj przebiega. A póki co idę tutaj za winkielek, zobaczyć co tam ciekawego jest za rogiem. Przejdę się tutaj po tym miasteczku i potem ruszam już bezpośrednio do Benidormu. Mega dużym plusem tego miasteczka jest podziemny parking, który znajduje się tutaj przy samej plaży. Tu jest wyjazd z tego parkingu, a tam daleko jest wjazd, którym ja wjechałem i zaparkowałem samochód, więc naprawdę bardzo fajnie to jest rozwiązane. Bardzo duży parking, więc nie ma problemu, tak jak w większości innych miast takich nadmorskich w Hiszpanii, że jest problem z zaparkowaniem samochodu. Nawet toalety są takie mocno klimatyczne, zobaczcie. Jedną z atrakcji tego miasteczka jest oczywiście tutaj za mną, za plecami, fabryka Valor, fabryka czekolady, gdzie można zwiedzić linię produkcyjną i zobaczyć, jak te słodkości powstają w tym małym hiszpańskim miasteczku. Godziny otwarcia i zamknięcia tej fabryki czekolady. Dzisiaj była niestety do godziny 14, więc tradycyjnie się nie wyrobiliśmy, ale mamy tutaj obok jednego łasucha,
który czeka na otwarcie następnego dnia. Jutro od której otwierają? O nie! Proszę pana, jutro jest zamknięte. Będzie pan do poniedziałku stał? Oczywiście. To zajmie mi pan kolejkę, a przyjadę za 2 dni. Dobra, nie ma problemu. No, idziemy dalej, jedziemy do Benidormu. Jestem już tutaj w Benidormie. Zobaczcie za mną ta piękna panorama miasta, która u stóp ma przepiękne morze. No i nie bez powodu też troszkę, może na wyrost, ale nie bez powodu jest nazywane Benidorm Nowym Jorkiem, hiszpańskim Nowym Jorkiem. Jest to miasto, które charakteryzuje się tym, że mieszka tu 70 000 mieszkańców, natomiast w sezonie letnim jest tu pewnie 5 albo 7 razy więcej ludzi niż mieszkańców. Dodatkowo, tak jak widzicie w tle, jest masa wieżowców, a dokładnie około 70 wieżowców. Ostatni chyba wybudowany był w 2021 roku. No i też piękne plaże, 2 piękne plaże, plaża Levante i Poniente. Środek zimy, a ludzie normalnie w strojach kąpielowych, tam w oddali ich widać, jak się kąpią, nawet ratonik jest w środku zimy. Będąc tutaj na miejscu, na pewno też odwiedzę tutaj ten punkt sławny, widokowy, mega instagramowy, nazywa się, czekajcie, jak on się nazywa? Balkon Śródziemnomorski. O, właśnie tak się nazywa. Jestem w połowie drogi do balkonu śródziemnomorskiego. Chyba nie pomyliłem nazwy, chyba tak się nazywa. A w międzyczasie lekka przebitka z panoramą miasta. Jeśli szukacie najbardziej rozrywkowego miejsca na Costa Blanca, to właśnie zapraszam Was tutaj do Benidormu. Tutaj, gdzie życie nocne nigdy się nie kończy, a zabawy będziecie mieć potąd. O, będzie granie. Tu, żeby sobie zrobić takie instagramowe zdjęcie, to chyba trzeba być bardzo, bardzo wcześnie. Zobaczcie, jest środek zimy, nie wiem co tu się w lato dzieje, pewnie też jest nie za wesoło, jeśli chodzi o wolne miejsce do zrobienia sobie tego zdjęcia instagramowego, ale widzę, że ludzie tam na dole próbują złapać sobie trochę miejsca do zrobienia tego zdjęcia, no ale mnie to jest niepotrzebne, bo powiem Wam, że co to za frajda zrobić sobie takie zdjęcie, jak jest tłum ludzi obok Was i udawać, że niby nikogo nie ma. Za to tutaj po bokach na tym głównym tarasie, które się tutaj znajduje, widzicie? Za to na głównym tarasie tutaj jest co podziwiać.
No i co jeszcze można powiedzieć? Powiedz. A, no to wiem. A co jeszcze? A, no to też wiem. No tak, zgadzam się. To co, uciekam. Dobra? Na razie. Hej, hej. Hej. Three, twee, één, fight! Au! Ik doe niet mee. Zobaczcie, co tu się dzieje. Twee, één, fight! Zobacz, gościa obsiady. Oh my god! Próbujemy wyjechać z parkingu z Benidormu. Szwagier, powiedz mi co... W prawo kręcę. Powiedz mi, powiedz mi, gdzie my jedziemy? Na co ty mnie tutaj zawozisz, zapraszasz? No, klasyczną paeję. Paeję? A gdzie tą paeję dobrze zjeść? Gdzie jest dobra restauracja? Mówiłeś? Bo to w tym jest, w Torrevieja czy w Guardamar. Guardamar? No i w Torrevieja tak samo jest. Aha, czyli polecasz. Polecam, tak. No i dobra. Patrz jak tu kierują ruchem, co? Tak. Przyjechaliśmy tutaj na kolacyjkę do portu, tutaj niedaleko Szwagrów i o, tak to wygląda ten lokal, fajny taki z widokiem na port. No i sprawdzimy, przetestujemy jedzenie, które tutaj serwują. Podobno bardzo dobre, szwagier zachwala, a jak szwagier zachwala, to nie może być inaczej. Tu jest to wejście. Trochę pochodziliśmy po Benidormie, pozwiedzaliśmy, ale powiem wam, że pogoda się strasznie zepsuła, chmura naszła, zaczęło nawet tak lekko kropić, więc zrezygnowaliśmy z dalszego zwiedzania. Jeszcze może jutro albo pojutrze chciałbym tam wrócić, bo jak będzie pogoda, to fajnie można nagrać tutaj z drona parę ujęć. I chciałem też odwiedzić tą winiarnię, która dzisiaj już była zamknięta, bo była tylko do 14. A generalnie w tygodniu będzie dłużej otwarta i chciałbym, jak czas pozwoli, wykupić sobie taką wycieczkę po tej winiarni i zobaczyć, jak powstaje prawdziwe wino, jak leżakuje w prawdziwej hiszpańskiej winiarni. To jest mój taki plan na nadchodząc dni. A teraz wchodzę tutaj do winiarni. Czekajcie, bo to jest... O, zatkało się. O, tu są takie wejście, a tu my siedzimy. Zobaczcie, jak jest. Tam jest knajpa. Tu jest wejście do łazienki. A po środku jest w ogóle jakieś dziwne, jakieś blaty. Nie wiem, co tu się dzieje. Do czego to służy? Może tu jakiś targ się odbywa? Nie wiem. O, a tu jest wejście do restauracji. Tak od tej drugiej strony. Kto by przypuszczał, że tu takie rzeczy są. O, a to jest normalnie, już jesteśmy w restauracji. Właśnie wracam z kolacji tutaj z portu. Jedliśmy pajeje jedliśmy tą paelę jedliśmy z kurczakiem, paelę jedliśmy z wiecie, z owocami morza, jakiś tam makaron, było wyśmienite jedzenie, bardzo, bardzo pyszne. Dziękuję szwagier za zaproszenie, było naprawdę super, super jedzenie, w super towarzystwie.
A teraz idziemy kontynuować nasz wieczór do Królestwa Szwagrów. No i co? Na dzisiaj się z Wami żegnam, a ja dalej kontynuuję wieczór już bez nagrywania, bez YouTube'owych historii. Do zobaczenia jutro. Cześć!